odcinek o co by tu zrobić, ene, due, rike, fake. No dobra, to zaczniemy sobie od zbiornika przepływowego. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Marcin Boczulak i prowadzę kanał, gdzie staramy się zgłębiać trudną sztukę ogrzewania. Nie wiem, czy taką trudną. Ja staram się, żeby była prostsza dla Ciebie, ale tymczasem do mięsa. Dzisiaj na tapecie, albo na tapet, nie wiem jak się mówi poprawnie, jeden pieron. Naczynie przeponowe, czy zbiornik przeponowy do ciepłej wody, ale w wersji przepływowej. O co w tym w ogóle chodzi? Bo widzę, że na niektórych kanałach już też się pojawia, ludzie o tym słyszą, ale może Ty o tym nie słyszałeś, więc chętnie Ci wytłumaczę, czym ono jest lepsze i jak ono działa. Naczynie przeponowe jest po to, że w momencie, kiedy zbiornik ciepłej wody nagrzewa się i nie ma poboru ciepłej wody, no to ta woda się rozszerza, bo woda ma coraz większą objętość, zresztą większość materiałów. W momencie, kiedy się rozgrzewają, robią się większe. No i gdyby nie było jakiegoś amortyzatora, czy jakby miejsca, gdzie ta woda może się rozprężyć, no to otwierałby się nam zawór bezpieczeństwa, który jest tutaj schowany akurat, a gdyby nie było zaworu bezpieczeństwa, to w pewnym momencie mogłoby rozerwać zbiornik. Dlatego zawór bezpieczeństwa zawsze musi być. A naczynie przeponowe jest po to, żeby ten zawór się praktycznie nigdy nie otwierał i żebyśmy nawet nie wiedzieli, że ta woda się rozszerza. Jaki jest czasem problem z naczyniami przeponowymi? Otóż, kiedy one są w taki tradycyjny sposób podłączane, to po prostu może być taka sytuacja, że to naczynie już nie ma takiego odpowiedniego ciśnienia i zbiera się w nim woda i ona tam cały czas stoi. A jak woda stoi, to mogą tam się różne, nie do końca przez nas chciane, mikroorganizmy rozwijać. I teraz w sumie możemy powoli zejść na dół. A jak już my się dogadujemy. No więc tak, w tym naczyniu przeponowym woda po prostu do zbiornika jest zaprowadzana jakby przepływowo przez to naczynie. Czyli ona sobie biegnie tutaj. Jakby nie było w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że tu jeszcze jest taka specjalna wkładka. Ta wkładka sprawia, że nawet gdy to naczynie jest jakby zalane wodą, ale woda sobie tutaj przepływa, to część wody trafia z powrotem do naczynia i wraca dalej do zbiornika. To sprawia, że jest cały czas jakby cyrkulacja, czy wymiana tak naprawdę wody w zbiorniku przeponowym. Dzięki temu nie ma szans, że ta woda stoi i jakby rozwijają tam się organizmy, bo ciągle jakby je przepuszczamy, wylatują one dalej. Jest to trochę trudniejsze w montażu, bo właśnie trzeba to zrobić na rurociągu, a nie można sobie po prostu odejść od rurociągu i gdzieś sobie zamontować, gdzie chcemy to naczynie. Ono musi być stricte na rurociągu. Można, jak się uda, zrobić to tak jak tutaj, czyli tak po prostu na doprowadzeniu, co nam trochę tutaj tak się to... No, musiało to się tak tu wpasować. Ewentualnie po prostu trzeba sam rurociąg z ciepłej, czyli z zimnej wody poprowadzić w miejsce, gdzie chcemy zamontować naczynie przeponowe i pójść sobie dopiero dalej. Dużo droższe jest to rozwiązanie? No myślę, że jest jakieś 2 razy, 3 razy droższe będzie to niż zwykłe naczynie przeponowe. No z tego względu, że po pierwsze samo naczynie jest jakieś 50% droższe, a po drugie no prowadzenie tego rurociągu też będzie kosztować. Czy warto? No, na to pytanie trudno mi odpowiedzieć, ale na pewno jeżeli chcemy mieć święty spokój i się nie zastanawiać, czy coś nam się rozwija w tym naczyniu przeponowym, czy też nie, to jest dopiero to rozwiązanie, które daje nam tą gwarancję. No i to byłoby na tyle dzisiaj.